Jedzenie od znanych osób. Często jest ono droższe, ciężej dostępne, a mimo to decydujemy się je kupić, aby poczuć się bliżej swoich ulubionych gwiazd i celebrytów. W dzisiejszym materiale przez kolejne 48 godzin będę jadł tylko posiłki, które należą do tych najpopularniejszych osób. Nie tylko będę odwiedzał miejsca, gdzie można zjeść ich autorskie dania, takie jak nowe burgery Roberta Makłowicza czy pizza Magdy Gessler, ale też odtworzę różne posiłki z książek kucharskich takich osób jak Shaquille O'Neal czy Snoop Dogg. Tak, Snoop Dogg wydał książkę kucharską. I właśnie od tej książki zacznę swój pierwszy przepis pierwszego dnia. Byłem mega zaskoczony, że Snoop Dogg wydał książkę kucharską. Nigdy bym się tego nie spodziewał, a jednak. Teoretycznie nie mogę ci pokazywać przepisów, które są w takich książkach, no bo tu są prawa autorskie. I Snoop Dogg by przyjechał ze swoją wiarą i by zrobił mi Więc zastanawiałem się właśnie, co będzie najbardziej idealne na ten pierwszy posiłeczek i powiem ci, że wybrałem coś, co jest niespotykanego. Jest według mnie w stylu Snoopa. Patrz, ogólnie Snoop trzyma sobie moeta, więc te przepisy mogą być naprawdę I wybrałem coś takiego, chicken waffles, czyli gofry z kurczakiem, z syropem klonowym. Jakie to musi być zajebiste i to jest typowo właśnie amerykańskie. I możesz mi napisać w komentarzu, czy jesteś zainteresowany kiedyś takim odcinkiem, żebym zrobił cały dzień jedzenia z książki Snoop Dogga. Double G. Napisz Double G w komentarzu, to będę wiedział, że chcesz taki odcinek. Będziemy potrzebowali gofrownicy. Ja dawno gofrów nie robiłem i tylko co mam, to mój stary sprzęt odgrzebany. Starsi widzowie pamiętają to pewnie. Jeszcze specjalnie nie odkurzałem, żeby pokazać ci, jaki to jest, człowieku, wygrzebany sprzęt. W ogóle ma wymienne wkłady, ale w środku jest brudno. I mam wkłady, ogólnie myłem je w zmywarce i tak dalej. I tego brudu, to jest przypalenie takie. I tego przypalenia się niestety nie pozbyłem, więc od razu spróbuję szybki patent z TikToka. Do czyszczenia właśnie opiekaczy, gofrownicy i tak dalej. Wystarczy zrobić taką mieszankę. Skrobia ziemniaczana, troszeczkę wody i soda oczyszczona. I to podobno czyści lepiej niż tradycyjne mycie i czyszczenie i szorowanie, więc sprawdzamy to szybko. Gofrownica nagrzana. Trochę chyba tego za dużo, ale niech się robi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mój pomagier. Zjadłbyś gofra od Snoop Dogga, ziomek? Proszę. Mała aktualizacja, wszystko zaczyna parować. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie mogę otworzyć, co jest? O kurde, gofry. Okej, czyli nie udało się. Ja nie mogę tego wyjąć, jeszcze bardziej przypaliło się. Ja pierdzielę patenty z TikToka. W przepisie na gofry mamy taki składnik jak yellow corn meal. Mógłbym to zastąpić mąką kukurydzianą, ale jednak tutaj chciałem się trzymać ewidentnie proporcji i jakby jakości składników, które są w przepisie, żeby poczuć się tak, jakby mi przyrządził to Snoop Dogg. I ostatnio na szczęście mój kumpel Szakal był na Hawajach i mi przyniósł taki itemik Jiffy Corn Muffin Mix. I tak się składa, że właśnie skład tego produktu to mąka, yellow corn meal, cukier i jakieś tam proszki do pieczenia. Czyli zamiast dodawać te 4 składniki, dodam po prostu to. Ameryczka, ale to będzie posiłeczek. Tu jest ten miks, mleko, jajka, masło. I teraz wszystkie składniki bierzemy i blendujemy. To jest ciasto na gofry, a na gofry oczywiście musimy mieć chicken. I żeby nie tracić twojego czasu, żeby to wszystko było ekspresowo, to już przygotowałem tutaj chicken z przepisu. Bierzemy sobie spray z KFD, żeby zapobiec temu przypaleniu, co było wcześniej. O, to jest gęste ciasto. Dobra, i sprawdzamy, czy spray z KFD dał radę. Wow, wyszło. No i tak się prezentują goferki. Teraz wystarczy tylko przyozdobić kurczaczkiem, który jest już wcześniej przygotowany. Dodajemy troszeczkę masełka, żeby fajnie się to nam rozpuszczało jeszcze z tym syropem klonowym, który podamy. Polewamy. Wow, this is it, bro. Dlaczego ja mam talerz jak dla pieska, a ty masz taki... Bo mniejsza porcja. Oszacujmy sobie kalorie tego posiłku. Mamy 67 gramów białka, 48 gramów tłuszczu i 173 gramy węglowodanów. Prawie 1400 kalorii na pierwszy posiłek. No jest to naprawdę bomba kaloryczna, na serio. W ogóle jestem ciekaw, czy ta książka kucharska to jest typowo jego autorskie przepisy, czy to jest na zasadzie takie, że sypnął szmal dla kucharzy i po prostu zrobił sesję z moetem. I tak to się prezentuje. No i jadę. Jest zajebiste. To są takie smaki, które ciężko otrzymać w jakichś knajpach. Musi być to typowo amerykańska sieciówka albo jakaś typowo amerykańska lokalizacja, żeby właśnie takie jedzenie móc tam zjeść, więc po prostu łatwiej i smaczniej według mnie przyrządzić sobie to w domu. Sam kurczak, fajnie doprawiony, ten syrop to oblepia, no i właśnie jest lekko pikantny ten kurczak, a gofry i syrop klonowy sprawia, że to jest słodkie, czyli mamy takie połączenie hot sweet.
konkretnie 6 na 7 bym dał, jest naprawdę pycha. Jeżeli miałbym to robić samodzielnie, unikałbym tutaj tego masła, zrobiłbym po prostu gofry z tej masy pancake'owej, którą już od lat robię na kanale, więc jeżeli jesteś stałym obserwatorem, to wiesz, a jeżeli nie jesteś stałym obserwatorem i jesteś tutaj pierwszy raz, proponuję Ci zasubskrybować ten kanał, ponieważ większość z Was nadal tego nie robi i warto zasubskrybować kanał, żeby dołączyć, ponieważ w tym roku lecimy po gruby content, będą fajne materiały, więc możecie zostawić łapkę w górę, żeby ten film dostał fajny zasięg. Zajadamy i lecimy z kolejnym. Jeżeli jesteś osobą, która lubi wygrywać, to mam dla Ciebie krótką informację od partnera odcinka, czyli firmy Aorus. Z początkiem roku organizują oni noworoczny konkurs, w którym do wygrania będzie karta graficzna, monitor czy płyta główna. Zasady są banalnie proste. Wystarczy wejść na Instagram Aorus Polska, zaobserwować ich profil i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. A dokładnie to przedstawić w dowolny sposób swoje cele lub plany na 2024 rok. Piszesz to oczywiście w komentarzu pod konkursowym postem w dowolny sposób. Czyli tradycyjnie możesz napisać albo pójść o krok wyżej i zaśpiewać, wyrecytować wiersz lub to, co podpowie Ci Twoja kreatywna głowa. Konkurs zaczął się w czwartek, 18 stycznia i będzie trwał do 1 lutego do godziny 23:59. Czasu macie sporo, więc warto podzielić się swoimi planami na rok 2024, a dodatkowo zgarnąć nagrody. Link do konkursowego posta oraz regulaminu znajdziecie w opisie filmu, a my zbieramy się na obiadowy posiłek. Pora obiadowa przyszła, ale niestety Musiałem jeździć po paru stacjach BP, zanim znalazłem te burgery. i pora obiadowa tak naprawdę zrobiła się porą kolacyjną. Są to burgery, które naprawdę Makłowicz poleca. 3 burgery kupione, mamy wege z kurczakiem oraz alpejski, który ma najbardziej imitować drwala. Każdy burger jest za 21,90, to jest cena. Jest promka na Monstery, 2 za 12 zł, czyli 6 zł za Monstera, jak na stację benzynową BP to jest spoko cena i teraz mamy tutaj nowy smak, patrz, więc to można powiedzieć, że jest taka nowość do testowania. Monster, zero cukru, zielony. Późna pora, ale jeszcze w planach Cię zrobić trening, więc kofeinka się przyda. Nowy monsterek bez cukru i zielony. Ej, identyczny smak jak tamten, tylko że bez cukru. Chyba to Mi będzie... się wydaje, że tamten też był bez cukru. Były inne bez cukru, ale to nie był ten smak. To chyba będzie mój favorite. Pani na stacji mi poleciła jednego z nich jako najlepszy z tych wszystkich, czyli ten właśnie alpejski z rumsztykiem. I ona powiedziała, jest warty tych pieniędzy. W ogóle jeżeli panie ze stacji to oglądają, bo mówiły, że czekają na test, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za przepiękne przygotowanie tych burgerów. Więc zaczniemy od czegoś, co według mnie będzie dla ciebie fajne, ponieważ mamy ten burger alpejski, tylko w wersji wege. On ma placek ziemniaczany, stryczek w nos w McDonalda, czyli tutaj oni chcą zrobić coś w stylu konkurencji dla Maka i teraz cena 22 zł według mnie jest atrakcyjniejsza, ponieważ drwal chyba teraz kosztuje ile? 24 coś, około 25 zł, w zależności od wersji. Tak się prezentuje ten burgerek. Zobaczmy sobie szybko w środku. Jest bułeczka, jest sałata, jest sos, ogóreczek, jest jalapeno i kotlet wege, prażona cebulka, ten kotlet ziemniaczany. Chcesz pierwsza? Nie. Będę dżentelmenem. Chcesz? Proszę. Ziomuś, częstuj się, a tutaj patrz jaki pancake grzeczny. I co myślisz? Bo widzę, że już 4. gryz, a opinii nie ma. Ale mięso to z czego jest? Wege kotlet, tyle wiem. Ogólnie jest spoko. Nie powiedziałbym, że ten kotlet jest wege. Jak ktoś wie, z czego jest ten kotlet, to napisz w komentarzu, ale ogólnie bardzo dobry. Tylko jedyne, co mi nie pasuje, to ta bułka. Trochę jest taka za twarda, za chrupka. No właśnie, dlaczego górna jest taka chrupka? No dolna właśnie, jest jakby taka babka chyba przypiekła za mocno, ale powiem ci, jak na wege, jeden z lepszych burgerów, jak jadłem w życiu. Serio. Spaczko? O ile to jest z wege, bo nie smakuje jak wege, nie? No nie. No. Od 1 do 7? Ogólnie, porównując do innych burgerów, 4. Jest soczysty, ale psuje ta buła. Przechodzimy do tej wersji z kurczakiem. Cena taka sama. Patrz. Pomidorek, sałata. No, ej, w ogóle zajebiście wygląda, patrzcie. Ty, ale nie ma tego kotleta. Jaki kotlet? A nie, z kurczaka nie ma. Sorry. Kurczak, bekon, burger, chrupiące polędwiczki są, gouda, bekon, pomidor, sałata. Pomidory wyglądają mega domowo. Szczera opinia na temat burgera Makłowicza. Ale ciężko się wgryźć, mega wielka buła. Pierwszy raz tak mam, że wege wersja mi smakowała bardziej niż z kurczakiem. Szczerze, to smakuje jakby ktoś wziął polędwiczki z Biedry albo z Lidla i zamknął w bułę i dodał pomidora i sałatę. Jest smak jak ugryzie się tą panierkę i to mięso, a pozostała część jest taka nijaka. Tutaj myślę, że 2-3 maksymalnie. Jakbym był mega głodny, to bym dał 3, ale szczerze mówiąc, to wolałbym dołożyć tą trójkę i se do maka na drwala podjechać, albo Big Maca wziąć, albo cokolwiek. Nie podpisany, ale alpejski burger z rumsztykiem. Czaisz to? Ser gouda, bekon, placek ziemniaczany, prażona cebulka, jalapeno, sos, sałata i soczyste pikle. A czy będą soczyste? Zobaczymy. Brzmi dobrze tutaj. Buła jak z drwala. Czy oni podjechali po bułę do maka? To była mega podobna. Sałata, ten placek ziemniaczany, cienki, malusi. Ale lepiej niż żeby ją przyjmować tak smak. No w sumie rację, bo w drwalu ten placek jest grubszy, bardziej treściwy. Tak się prezentuje. Jest dobry, to fakt. Ogólnie ta wersja, odmiany alpejskie są naprawdę fajne. Teraz jak spróbowałem ten, No. to czuć, że to jest wege. Rumsztyk pycha. 6/7. Ej.
Ej, a co ty tu robisz? A trenowałem sobie właśnie trochę. Przy takiej szamie trening jest nieodzownym elementem, więc właśnie zrobiłem sobie szybki trening. Z racji nowego roku, noworoczne postanowienia i mam je również i ja. Na przykład dzisiaj robiłem sobie taki luźny trening, między innymi wyciskanie handli, później robiłem sobie prostowanie na trica, biceps, a na koniec siłówki zrobiłem sobie jeszcze facepulę. Ulubioną formą cardio ostatnio jest obijanie gruchy. No i też z takich nowości to od roku prawie nie suplementowałem kreatyny i teraz zacząłem znowu suplementować kreatynę. Nowy rok, trzeba się brać za swoją formę, a przy takim żarciu jak ostatnio powoli wracam już do formy, ale nieźle chyba, jak po diecie najgrubszego człowieka. Na ostatni posiłeczek lecimy sobie z przepisem na idealnego, perfekcyjnego steka i to jest najświeższy przepis Gordona Ramsaya, jaki znalazłem w internecie. Jeżeli interesuje Cię dokładny przepis na takiego steka, to odsyłam Cię do filmu Gordona. To jest ten film, właśnie na podstawie tego filmu się inspirowałem. On soli go wcześniej, nie boi się tego. Rzadko kiedy robię steki, więc specjalistą nie jestem. Tu to zaznaczam. A w ogóle też śmieszne, bo jest na necie, teraz na TikToku, taki gościu obala mity na temat steków i on jakby właśnie podważa opinię m.in. Gordona Ramsaya. Nagrzewamy patelkę, ona ma być ciepła, nie gorąca. Dajemy olej. On dał dużo, nie? Ja też dam dużo, będziemy robić, po prostu ten stek ma być ze smakiem i tutaj dodatkiem do tego są ziemniaczki. I czemu tutaj robię przepis Gordona Ramsaya? Ponieważ jutro będziemy testować pizzę Magdy Gessler. Tam jest naprawdę mnóstwo różnych pizz i one są takie zupełnie inne niż wszystkie. I między innymi jest tam coś takiego jak bardzo dobra pizza. I zobaczymy, czy ona będzie faktycznie bardzo dobra. Tu już kroimy sobie czosnek, ponieważ zaraz go będziemy dawać na patelkę. Patrz. Zdrowy jest czosnek, ostry. Ale pyszny. Patelnia jest wstępnie rozgrzana i teraz nie kładziemy plackiem, tylko dajemy stopniowo. Ja lubię wszystko takie wypieczone. No i możemy sobie dodać jeszcze rozmaryn, żeby to wszystko wydobyło tutaj jak najwięcej smaku. Przewracamy na drugą stronę. Dodajemy jeszcze troszeczkę oliwy. W międzyczasie zmniejszyliśmy ogień. Teraz pod koniec dodajemy jeszcze masła. Plastereczek dajemy na steka, plasterek obok. Podlewamy go masłem, żeby ten tłuszcz w środek szedł. I wielki test steka. Patrzcie, jak to się prezentuje. Wyszedł idealnie. Ale zajebiście, patrzcie to. Trochę jest tej krewki, ale to podobno ma cały smak. Chyba najlepszy stek jaki jadłem. Gordon to kozak. W ogóle petardą jest ten czosnek. I jeszcze ziemniaczki z przepisu. Smakowo ten posiłek dzisiaj wygrywa. Na pierwszym miejscu wszystko jest idealne, pyszne. Petarda klasa. I właśnie tak fajnie uzupełniamy białko na koniec dnia. I widzimy się jutro na śniadanku. 9:35, posiłek przedtreningowy, ananas, cottage cheese, Quantaloupe, shake proteinowy. Jak wy macie w tej Polsce dobrze wyglądać, jak takie gówna żrecie. Proszę bardzo, posiłek przedtreningowy, 150 gramów białka, 800 kalorii i tak to wygląda. Cottage cheese, Quantaloupe, ananas, koktajl. Nie mogło się obejść bez mojego ulubionego youtubera, największej gwiazdy polskiego formatu, czyli Testowirona. I jestem ciekaw, kto pamięta tego filantropa na polskim YouTubie. Nie wiem, czy wy tam w Polsce macie taki serek, ale ten jest moim ulubionym. Zbanowałem użytkownika THC. Tu dla ciebie pomarańcza, blędzior. Dobra, więc zakończę swój posiłek. Robię kolejny szybki trening i lecimy z kolejnym posiłeczkiem. Tym razem będzie to przepis od Shaka. A dla osób, które piszą, że kiedyś miałem lepszy brzuch, Nigdy nie miałem lepszego brzucha. Shaquille O'Neal i jego przepis, ziomek. Makaron o smaku cheeseburgera. Ketchup, ser, drugi rodzaj sera, mięso, makaron, kolanka, mleko skondensowane, przyprawy, kostka bulionowa, cebula, czosnek. Mięso jest tłuste, ale damy trochę z oliwy. I tutaj ważne było to, żeby wziąć troszeczkę bardziej tłuste, ponieważ tam była informacja, że 20% minimum, żeby oddało smaku. Później dodajemy cebulę, czosnek, wołowinka nam już zbrązowiała, cebuleczka zrobiła się przezroczysta, pół kostki rosłowej idzie tutaj, delikatna ilość przypraw, czyli sól i pieprz, mleczko zwykłe, zalewamy. Od razu powinno nam się to zrobić bardziej kolorowe, oh yeah, skondensowane, żeby to się zagęściło. Jednak mały fail, ponieważ ten makaron ugotowałem, a powinno się dać go surowy do tego.
czyli to jest takie danie w jednym garze. I to jest danie, które powinno być robione w wolnowarze. Nie mamy wolnowaru, więc zrobimy wolne gotowanie na patelni. Jeszcze miała być cała szklanka ketchupu. Cała szklanka to myślę, że to będzie mniej więcej tyle. No i ser. Syr taki. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Może jakbyśmy mieli wolnowar, to by wyszło tak jak na obrazku. Talerzyk dla fotografa. Jest na stołówce. Najniżej kaloryczne danie to nie jest, ale skupmy się na smaku. Tak to się prezentuje. Dałem ci do twojego talerza, nie? Dziena. To jest jak cheeseburger w makaronie. Takie delikatnie przypalone. Jaki smak. Cytuję. Szak w swojej książce napisał: nie jestem pewien, czy istnieje lepszy posiłek, może z wyjątkiem naleśników z galaretką winogronową, niż ten. Czyli jest to, można powiedzieć, ulubiony posiłek Shaquille O'Neal. Dawajcie znać, czy chcielibyście, żebym odtworzył bardziej makrosową wersję tego na jakiegoś shorta, TikToka, z przepisem. Dawaj znać. Jeżeli chcesz, to napisz w tym momencie Shaq przez Q. To robię ten przepis w wersji bardziej makrosowej, dietetycznej i wrzucam jako przepis do odtworzenia, bo wtedy to będzie moja interpretacja. Będę mógł dać, nie? Będziesz mógł. Ziomek, obchodzimy to. 7 na 7. Najpyszniejsze, co od wczoraj jadłem. No i nie wiem, czy Magda Gessler myśli, że da radę, bo zaraz będziemy testować jedną z poznańskich restauracji po kuchennych rewolucjach i między innymi tam jest bardzo dobra pizza. I zobaczymy, czy faktycznie będzie taka bardzo dobra. A jeszcze tam jest parę innych dań i stwierdziłem, że nie tylko pizza, biorę też tamte dania. Był Gordon Ramsay, no to musi być polski szef kuchni, a tak dokładnie to polska szefowa kuchni, czyli Magda Gessler. I tak się składa, że w Poznaniu jest taka knajpa jak Bar u Grochowej. Mają tam jedzenie po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. I fajnie się złożyło, że jest to na dowóz i ja sobie właśnie zamówiłem, czyli wziąłem sobie taką opcję, jaką ty możesz sobie wziąć również na dowóz i sobie ją przetestować, czy warto na dowóz wziąć jedzenie z knajpy po kuchennych rewolucjach. Więc wziąłem sobie 3 posiłki. Pierwszy to pizza, ponieważ była tam do wyboru pizza Magdy Gessler. Ja bym miał tego nie spróbować i ona ma bardzo fajną nazwę, ponieważ ona się nazywa Bardzo Dobra Pizza. Zobaczymy, czy faktycznie będzie bardzo dobra. I jeszcze mamy 2 dania, pieczarki pod beszamelem oraz grochówka. Zaczynam od czego? Może od mojej prawej strony, twojej lewej strony. Chyba to jest grochówa. Wydaje mi się, że to jest grochówa. No ja nie lubię grochówy, tym bardziej to będzie dla mnie wielki sprawdzian. A ty jesteś fanką Magdy Gessler. Grochówkę lubisz też chyba, nie? Całe życie grochowa w domu. Tak? Szybko, tanio. Na Brooklynie tak się działa. Patrzcie. Otwieramy i zaczymy. Jest bardzo gęsta konsystencja. Mamy dodatek szczypiorku i jest taka bardzo treściwa. Nie no, to jak zupa nie wygląda w ogóle. Jak krem, no jak takie danie. Gorzki posmak. Jakieś skwarki tu są. No widzę po minie, że... Ja nie jestem fanem grochówki, ale wziąłem to z racji tego, że to było bardzo polecane. Wygląda to bardzo słabo. Widać, że gotowane na mięsie i na czymś spalonym, żeby był aromat taki grillowy. Jest tylko napisane, że to jest wyjątkowa wersja Magdy Gessler. No, dla mnie słabe. To nie jest kapusta. Nie? Co to jest? To jest mięso. Mięso? Rozwaliło. Albo mam niedojrzałe kubki smakowe, albo nie trafia do mnie to. Nie no, dla mnie słabe. 1 na 7. Tu mamy pieczareczki pod beszamelem. Wygląda to już bardziej zachęcająco. Tu jeszcze mamy co? Pieczywo? No. Wygląda to już dużo lepiej. Jest to tłuste, bo zobacz, są takie mega duże oczka tłuszczu. No i tak to się prezentuje. To jest dobre. To by pasowało jako jakiś dodatek do mięsa. Jakby to był taki obiad, że masz ziemniaki, masz mięso, bardzo dobry sos. Takie kwaskowate trochę, mój smak. A chlebek? Takie ciasto na pizzę. Więc w sumie nic takiego, ale taka bułeczka. Też mnie to dziwi, że to jest danie samo w sobie. To jest dziwne. No nie zamówiłbym nigdy sobie pieczarek samych, żeby zjeść. Dałbym 5 na 7. I na koniec mamy bardzo dobrą pizzę w bardzo dziwnej wersji, ponieważ jest to pizza z gruszką, z boczkiem oraz serem lazur. Blue cheese, deep cheese. Ale ci powiem, gruszka dobrze Ciekawe. sparuje z selem rasu. Pamiętasz, jak robiłam sałatkę? Pamiętam właśnie, twoja popisowa sałatka to jest z gruszką, z orzechami włoskimi i z blue cheese. Nigdy w życiu takiej pizzy z takim zestawieniem smakowym nie jadłem. Tak się prezentuje z wierzchu. Spód mocno wypieczony. Widać, że robią na kratce, czyli nie jest to robiona bezpośrednio na szamocie czy tam na kamieniu. Fluffy blue cheese. Gorzkawy, taki ma smak, taką głębię. Ta gruszka nie jest słodka. Czyli to nie jest zupełnie w klimacie takiej pizzy hawajskiej, tylko to jest zupełnie inny poziom smaku. Czy to połączenie smaków jest dobre na pizzę? Tak bym powiedział? Przeciętne. Ciekawa kombinacja smakowa, ale dużo lepsze byłoby to połączenie, jakby skombinować taką wersję smakową na makaron. Na przykład zrobić makaron z gruszką, z serem pleśniowym. Boczku nie dodawałbym. 3 na 7 z mdła. Albo po prostu przejął smak ten ser. Najlepsze produkty były te, które zrobiliśmy jednak samodzielnie. Według przepisu, ale robiliśmy samodzielnie. Gotuj samodzielnie, ziomek! I korzystaj z przepisów, które są wszędzie. Around the world.
No i uspałem białą bluzkę.